Oto kilka przykładów bardziej specjalnych zastosowań czasu przyszłego, a pod koniec nagrania znajdziesz prostsze i bardziej powszechne przykłady. Zapamiętaj te szczególne przypadki, ale uważaj, aby nie używać ich zbyt często, jeśli w egzaminie maturalnym bardziej odpowiednia jest prostsza forma. Użycie would do opisywania przeszłych nawyków i powtarzających się czynności. W języku angielskim would może być używane do opisywania nawyków, powtarzających się czynności lub sytuacji w przeszłości, podobnie jak used to. Jednak would nie może być używane do opisywania stanów, np. być, mieć, lubić itp., tylko do działań. Budowa zdania. Would bez okolicznik. Bez przykłady poprawnego użycia. When I was a child, I would play outside for hours. Kiedy byłem dzieckiem, godzinami bawiłem się na dworze. My grandfather would tell us stories every evening. Mój dziadek opowiadał nam historię każdego wieczoru. On Sundays, we would go to my grandmother's house. W niedzielę jeździliśmy do domu mojej babci. Błędny przykład użycia would dla stanów. When I was young, I would be very shy. Poprawnie, when I was young, I used to be very shy. She would have a dog when she was little. Poprawnie, she used to have a dog when she was little. 2. Would a used to. Jaka jest różnica? Oba wyrażenia mogą być używane do opisu powtarzających się działań w przeszłości, ale would, used to. Używane tylko dla powtarzających się czynności w przeszłości. Używane zarówno dla czynności, jak i stanów w przeszłości. Nie można używać do stanów takich jak być, mieć, chcieć. Może być używane do stanów na przykład I used to have a bike. Podkreśla, że czynność była nawykiem. Może być używane bardziej ogólnie do opisu tego, jak coś było w przeszłości. Oba poprawnie. When we were kids, we would ride our bikes every afternoon. When we were kids, we used to ride our bikes every afternoon. Tylko used to, poprawnie. I used to have long hair. I would have long hair. Przykłady zdań z would. 1. When I was little, my parents would take me to the zoo every summer. Kiedy byłem mały, moi rodzice zabierali mnie do zoo każdego lata. 2. In the evenings, my grandmother would sit by the fireplace and read. Wieczorami moja babcia siadała przy kominku i czytała. 3. Every winter we would go skiing in the mountains. Każdej zimy jeździliśmy na narty w góry. Compare. My father would always check the doors before going to bed. Mój tata zawsze sprawdzał drzwi przed pójściem spać. We would often visit our cousins during the summer holidays. Często odwiedzaj naszych kuzynów podczas wakacji. A wyjaśnienie gramatyczne w języku polskim. Zdanie by the time he gets here, we will have finished dinner. Zawiera future perfect, czas przyszły dokonany, i zdanie podrzędne czasu, time clause, w czasie present simple. Budowa zdania. Wienern. By the time, present simple określa moment w przyszłości, do którego coś zostanie ukończone. We will have past participle, future perfect, który oznacza czynność, która zostanie ukończona przed określonym momentem w przyszłości. Zasady gramatyczne. Po by the time używamy present simple, mimo że zdanie odnosi się do przyszłości. W części głównej używamy future perfect, will have past participle, ponieważ mówimy o czynności, która będzie zakończona przed określonym momentem w przyszłości. Przykłady zdań. 1. By the time the movie starts, we will have found our seats. Zanim film się zacznie, znajdziemy już swoje miejsca. By the time she arrives, they will have eaten all the cake. Zanim ona przyjdzie, oni już zjedzą całe ciasto. By the time you wake up, I will have left for work. Zanim się obudzisz, wyjadę już. The time we reach the airport, the plane will have taken off. Zanim dotrzemy na lotnisko, samolot już wystartuje. By the time he finishes school, he will have learned 3 languages. Pamiętaj, że w tym szczególnym przypadku używamy trzeciej formy czasownika, past participle, z tabeli czasowników nieregularnych, lub jeśli czasownik jest regularny, dodajemy końcówkę ed.
Zapamiętaj, że jest to specjalna konstrukcja, którą stosujemy z by the time zanim, ale uważaj, nie zawsze używamy jej z by the time. Oto dokładna definicja wraz z ważnym rozróżnieniem. Czas future perfect używany jest tylko do czynności, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości. Innymi słowy, czynność musi mieć wyraźny termin zakończenia. Przykłady poprawnego użycia future perfect. By the time she arrives, Linda will have left. Zanim ona przyjdzie, Linda już wyjdzie. By next week, we will have finished the project. Do przyszłego tygodnia skończymy projekt. By the time the parade ends, they will have cleaned the streets. Zanim parada się skończy, oni już posprzątają ulice. Kiedy nie używać future perfect? Jeśli w zdaniu nie ma wyraźnego terminu zakończenia czynności, zamiast future perfect należy użyć simple future, will bezokolicznik. By next year, Linda will leave. Niepoprawne, bo by next year sugeruje zakończenie, więc powinno być will have left. By next year, Linda will have left. Linda will have left soon. Niepoprawne, bo soon nie określa jasnej granicy czasowej. Linda will leave soon. Deadline może być bardzo precyzyjny, na przykład at 8 o'clock o 8 lub bardziej ogólny, next week w przyszłym tygodniu. Może również zależeć od innego zdarzenia, after the parade ends, po zakończeniu parady, ale musi wskazywać moment w przyszłości. Teraz kilka ćwiczeń do praktyki. Uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika future perfect, have tree forma czasownika oraz present simple po by the time. Ćwiczenie. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika. Uzupełnij luki używając właściwej formy czasownika w czasie future perfect oraz present simple po by the time. 1. By the time we arrive at the station, the train leave. Zanim dotrzemy na stację, pociąg już odjedzie. Dur, by the time she get home, her parents are dinner. Zanim wróci do domu, jej rodzice przygotują go. 3. By the time you finish your homework, your friends start playing outside. Zanim skończysz pracę domową, twoi przyjaciele zaczną bawić się na dworze. By the time they, at the concert, the band perform their first song. Zanim dotrą na koncert, zespół już wykona swój pierwszy utwór. 5. By the time I wake up, my brother leave for school. Zanim się obudzę, mój brat już wejdzie do szkoły. By the time we reach the top of the mountain, we walk for 5 hours. Zanim dotrzemy na szczyt góry, będziemy szli przez 5 godzin. Here are the sentences completed with the correct verb forms in future perfect and present simple. 1. By the time we arrive at the station, the train will have left. 2. By the time she gets home, her parents will have prepared dinner. 3. By the time you finish your homework, your friends will have started playing outside. 4. By the time they arrive at the concert, the band will have performed their first song. 5. By the time I wake up, my brother will have left for school. 6. By the time we reach the top of the mountain, we will have walked for 5 hours. 7. By the time she graduates, she will have studied for 5 years. 8. By the time you call me, I will have finished my work. 9. By the time the guests arrive, we will have decorated the whole house. 10. By the time he comes back from holiday, we will have started our new project. Let me know if you need more time clauses with phrases like as soon as before, by the time, every time, just as, once, the moment, that, until, till, when, while, etc. I've included some where the time clause is at the beginning of a comma and others where it comes after the main clause with a comma. Nesh sentences with time clauses at the beginning. 1. As soon as she arrives, I will give her the book. 2. Before you leave, I will explain everything. 3. By the time he gets here, we will have finished dinner. 4. Every time we meet, I promise I will bring you coffee. 5. Just as I was about to call you, you sent me a message. 6. Once we sign the contract, we will start working. 7.
The moment that I hear from them, I will let you know. Until she finishes school, she won't move out. 9, when I arrive at the airport, I will call you. 10, while you are making dinner, I will set the table. Sentence with time clauses after the main clause with a comma. 11, I will call you as soon as I reach home. 12, we will discuss it before the meeting starts. 13, they will have left by the time we arrive. 14, she always gets nervous every time she speaks in public. 15, he walked in just as I was about to leave. 16, we will celebrate once he gets promoted. 17, you must let me know the moment that you find out the results. 18, he will stay here until his visa expires. 19, I will give you the details when I see you tomorrow. Instrukcja. W poniższych zdaniach większość czasów to simple future, will plus bezokolicznik. Ponapisują one przyszłe wydarzenia bez konieczności wskazywania momentu zakończenia czynności. Future perfect will have, czyli forma czasownika. Pojawia się tylko w jednym lub dwóch przypadkach, gdy podkreślamy, że czynność zakończy się przed określonym momentem w przyszłości. Zdania z time clauses na początku bez przecinka. 1. Jak tylko ona przyjdzie, dam jej książkę. As soon as she arrives, I will give her the book. Zanim wyjdziesz, wszystko ci wyjaśnię. Before you leave, I will explain everything. Zanim on tu dotrze, my już skończymy kolację. By the time he gets here, we will have finished dinner. 4. Za każdym razem, gdy się spotykamy, obiecuję, że przyniosę ci kawę. Every time we meet, I promise I will bring you coffee. 5. Właśnie, gdy miałem do ciebie zadzwonić, wysłałeś myśl. Just as I was about to call you, you sent me a message. Gdy tylko podpiszemy umowę, zaczniemy pracować. Once we sign the contract, we will start working. W momencie dostanę od nich gdy dostanę od nich wiadomość, dam ci znać. I will let you know. Dopóki nie skończy szkoły, nie wyprowadzi się, she finishes school, she won't move out. Kiedy dotrę na lotnisko, zadzwonię do ciebie. When I arrive at the air, I'll call you. When I arrive, podczas gdy ty będziesz robić obiad, ja nakryję do stołu. While you are making dinner, I will set the table. Zdania z time clauses na końcu przecinkiem. Zadzwonię do ciebie, jak tylko dotrę do domu. I will call you as soon as I reach home. 12. Omówimy zanim rozpocznie się spotkanie. We will discuss it before the meetings. Oni już wyjadą, zanim my dotrzemy. They will have left by the time we arrive. Ona zawsze się denerwuje za każdym razem, gdy mówi publicznie. She always gets nervous every time she speaks in public. Wszedł do pokoju właśnie gdy miałem wychodzić. He walked in just as I was about to leave. 16. Będziemy świętować, gdy tylko on dostanie awans. We will celebrate once he gets promoted. Musisz mnie poinformować w momencie, gdy poznasz wyniki. You must let me know the moment that you find out the results. On tu zostanie, dopóki jego visa nie wygaśnie. He will stay here until his visa expire. 10. Podam ci szczegóły, kiedy zobaczę cię jutro. I will give you the details when I see you tomorrow. Możesz mi zadawać pytania, podczas gdy będę wyjaśniać. You can ask me questions while I am To zestawienie pomaga zrozumieć, kiedy używamy simple future, a kiedy konieczne jest zastosowanie future perfect. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dodatkowe ćwiczenia, daj mi znać. Predictions without evidence. Przewidywania bez dowodu. Based on personal opinion or belief. I think John will be a great doctor one day. I'm sure she will love the gift. I believe they will win the championship. He will probably become famous one day. Predictions with evidence. Przewidywania na podstawie dowodu. Based on what we see or know. Look at those clouds. It's going to rain tonight. Your textbook is going to fall off the desk. The baby is crying. He will wake up everyone. She is yawning a lot. She will fall asleep soon. Plans and intentions. Plani a zamiary. Future events that are already planned. John is going to study chemistry. We are going to join the science club. They are going to buy a new car next month. She is going to start her own business. Spontaneous decisions. Spontaniczne decyzje.
Decisions made at the moment of speaking. I'm so hungry. I'll order a pizza. Sure, let me hold the door open for you. I forgot my wallet. No worries. I'll pay for you. I'll call you right away and let you know. Promises, obietnica, something we assure will happen. I promise I'll email you every day. Don't worry. I'll help you. I will never tell anyone your secret. I promise I will be on time. Threats and warnings. Groźby i ostrzeżenia. To warn or threaten someone. That plate, you will get hurt. Watch out, you will fall. If you do that again, I will tell the teacher. If you touch that wire, you will get shocked. Hopes and expectations. Nadzieje i oczekiwania. Expressing hope for the future. I hope I will pass the exam. I hope we will see each other soon. I expect she will understand the situation. Hopefully, they will approve my application. Fixed arrangements. Near future with present continuous. Ustalona przyszłość. Bliska przyszłość. Pre-decided events. We are flying to Paris next Monday. Will you be eating lunch with Eric today? They are moving to a new house next week. She is meeting her friend at 5 p.m. tomorrow. Future continuous. Przyszły ciągły. An action that will be happening at a specific moment in the future. This time next week, I will be relaxing on the beach. At 10 p.m., he will be preparing for his test. Tomorrow evening, I will be watching a movie. By this time tomorrow, she will be writing her exam. Future perfect, przyszły dokonanie, an action that will be completed before a specific time in the future. By this time next year, they will have moved to London. By the end of the day, I will have finished my work. By 2026, she will have completed her studies. By next summer, we will have saved enough money for a trip. Now, here are 40 additional random future tense sentences for students to match to the correct categories. 1. I think she will be a great teacher. 2. He will probably call you later. 3. I'm sure they will be happy with their decision. 4. They will definitely enjoy the trip. 5. Look at the sky. It's going to snow soon. 6. Be careful. That chair is going to break. 7. The clouds are so dark. It's going to rain heavily. 8. She's coughing a lot. She will lose her voice. 9. We are going to visit our grandparents next weekend. 10. She is going to start a new course next semester. 11. He is going to fix his car tomorrow. 12. They are going to redecorate their house. 13. I'll help you carry the bags. 14. I'll make you a cup of tea. 15. I'll call you when I arrive. 16. I'll lend you some money if you need it. 17. I promise I'll never lie to you. 18. I will always be there for you. 19. I will study harder next time. 20. I will call you first thing in the morning. 21. If you don't stop running, you will fall. 22. Be careful. You will burn yourself. 23. If you leave the door open, the dog will run away. 24. If you don't study, you will fail the test. 25. I hope I will get good marks in my exams. 26. I hope they will arrive on time. 27. Hopefully we will meet again soon. 28. I expect the weather will be nice tomorrow. 29. We are meeting at 5 p.m. at the cafe. 30. She is starting a new job next month. 31. He is playing in a football match next Saturday. 32. They are celebrating their anniversary next week. 33. This time next year, I will be studying at university. 34. At 9 p.m., they will be having dinner. 35. Tomorrow morning, she will be driving to work. 36. By next month, I will have completed my course. 37. By 2030, humans will have landed on Mars. 38. By the time you arrive, we will have finished dinner. 39. By midnight, they will have reached their destination. 40. By the end of the year, she will have learned Spanish.